Więc o normalność to ciężko. Hej, tu Body Beauty, Cześć, mam na imię Martyna. a jestem Monika. W zeszłym tygodniu rozmawiałyśmy na temat bariery hydrolipidowej, jak z nią postępować, co to jest, jak z nią walczyć, znaczy nie z nią walczyć, jak zapobiegać uszkodzeniom bariery hydrolipidowej, a dzisiaj w końcu nadszedł ten czas, żebyśmy mogły polecić Wam mnóstwo kosmetyków, które mają Wam w tym pomóc. Tak, na sam początek powiemy Wam o składnikach, które warto jakby włączyć do Waszej pielęgnacji, jak macie problem z barierą hydrolipidową, i takim podstawowym składnikiem są zdecydowanie ceramidy, różne kwasy tłuszczowe, cholesterol, kwas hialuronowy, kolagen, pentanol, dokładnie jest cała masa i my dodałyśmy informacje o takich najważniejszych składnikach przy każdym produkcie, więc jak jesteście zainteresowani, to sobie zatrzymajcie, doczytajcie. A my zaczniemy od kremów. Tak, kremy to jest jakby najważniejsza grupa produktów, które mają nam pomóc odbudować barierę hydrolipidową, i to kremy są przez cały czas z nami, więc to jest bardzo ważny produkt, żeby dobrać kremy odpowiednie, które będą działały odbudowująco, ale także zabezpieczająco naszą skórę, ponieważ jeżeli mamy skórę tą narużoną, to wtedy te drobnoustroje ta skóra jest bardziej narażona właśnie na takie gorsze momenty. Więc może zacznie Monika, bo Monika ma mniej produktów. Tak, więc pierwszy krem, który polecę, to krem, który już polecałam nie jeden raz, czyli Ato Barrier 365 z Estury. Jest to krem chyba, kurde, bez kitu, jeden z najbardziej popularnych kremów w Korei. Nie wiem, czy jest osoba, która go tutaj nie wypróbowała. Myślę, że porównywalna znajomość kremu jest jeszcze z Dr. G. Tak, tego zielonego. Tak, to są dokładnie. Takie dwa together. I dlatego to był jeden z powodów, dla którego ja sięgnęłam po ten krem, bo chciałam coś, co naprawdę faktycznie się sprawdzi. Jak wiadomo, dużo takich odżywczych kremów jest dość drogich. I faktycznie ten krem jest bardzo fajny, bardzo mi pomógł. Jedynym minusem jest to, że on osiada na skórze. Więc jak macie tłustą skórę, no to tak na co dzień może się nie sprawdzić, ale jak macie jakieś problemy z barierą hydrolipidową, na przykład z tego co wiem, to Martynie on się nie sprawdził przy suchej skórze, ale wydaje mi się, że jak ktoś by miał trochę mniej suchą skórę, to mógłby się sprawdzić, bo generalnie jest polecany takim osobom. Wiesz co, powiem Ci tak, że on mi się nie sprawdził, tylko chodzi o to, że on był za słaby w tym momencie, kiedy ja go używałam. Bo teraz pewnie jakbym go używała na przykład na co dzień, to byłby ok, albo w nocy, tak, że mógłby być ok. Ale wtedy, kiedy ja bym miała mocno zaburzoną barierę hydrolipidową i kiedy ja wtedy go używałam, no to mi się nie sprawdził. No tak, bo Ty miałaś porządne problemy. No u mnie to nie było aż tak poważne, więc u mnie naprawdę fantastycznie się sprawdził i to, co istotne, nie podrażniał, bo to też jest chyba jedna z najważniejszych rzeczy, jak myślimy o wyborze kremu do właśnie naprawy bariery hydrolipidowej, żeby nie podrażniał i nie pogarszał tej sytuacji. Teraz drugi krem to jest nowość u mnie, czyli krem z Round Lab, taki pomarańczowy, bardzo odżywczy, bardzo właśnie fajny, też ma w składzie ceramidy, cholesterol i tak dalej, jak większość tych kremów, o których będziemy dzisiaj mówić. To, co jest fajne, to jest właśnie jego konsystencja. Mimo tego, że on jest odżywczym kremem i faktycznie bardzo porządnie nawilża, nie pozostaje na skórze, wchłania się. Więc jeżeli macie tłustą skórę albo skórę mieszaną i szukacie odżywczego kremu, który właśnie fajnie by się wchłaniał i też nie zapychał porów, to ja zdecydowanie go polecam. Jest fantastyczny. Dobrze, to teraz może przejdźmy do mnie, żeby tutaj jeszcze podkreślić, Monika to był taki epizod u niej w barierze hydrolipidowej, więc nie miała tak mocnego podrażnienia jak ja, więc u mnie kosmetyki jednak mają dać działanie takie mocno zasklepiające, mocno nawilżające, i jednym z takich kremów na początku, który uratował mi nieraz skórę, to jest właśnie ten Dr. G Dermaster Barrier Deep Multi Balm. Jest to konsystencja takiej gęstej wazeliny i ona idealnie się sprawdza na to, żeby zasklepić, żeby ochronić, i dzięki temu ciągłemu nawilżaniu, bo jeżeli damy grubszą warstwę, to ona się ciągle wchłania, nie ściera i ona przez cały czas tam jest.
nie wchłania się, co jest ważne, bo jeżeli mamy zaburzoną barierę hydrolipidową, kiedy już jej nie ma tak naprawdę, to musimy ją czymś zastąpić. A zastępujemy właśnie takim gęstym, mocnym kremem, który właśnie spowodował to, że na drugi dzień na przykład już mogłam normalnie funkcjonować. Nie czułam tego, że muszę się drapać non-stop. Z tego co kojarzę, on się pojawił w Twoich ulubieńcach. Tak, gdzie Parę zachwalałam, miesięcy temu, tak. tak. I gdzie wspominałyśmy o tym, gdzie możemy jeszcze w innych miejscach go używać. Tak, dokładnie. Więc jak nie oglądaliście, to Tak, nadajcie. jeżeli na twarzy nie potrzebujecie, to tam w innych miejscach na pewno się nie idealnie sprawdzi. Zapraszamy do tego filmu. Kolejny krem, który był na początku mojej całej drogi, także z koreańską pielęgnacją i zaburzoną barierą hydrolipidową, to jest Real Barrier Extreme Cream. Ja go używałam, bardzo go polubiłam, chociaż miał parę minusów. Jednym z takich minusów większych to jest właśnie to, że tak specyficznie pachnie, gdzie nie każdy może lubić ten krem. Drugą rzeczą to myślę był minus w tym, że bardzo szybko się wchłaniał. Ja myślę, że on bardziej dla osób o troszkę tłustej skórze z zaburzoną barierą hydrolipidową lepiej się sprawdzi niż na przykład z taką suchą, która jednak musi mieć tą warstwę takiej grubszej warstwy, która by chroniła nas. Ale myślę, że ogólnie ten krem jest naprawdę fajny i zastanawiam się, czy do niego nie wrócić na przykład nocą teraz, bo mam 2 opakowania, wtedy była super przecena i kupiłam 2 opakowania. Myślę, że to naprawdę fajne jest. Jak chcesz, to możesz wypróbować go. Wiesz co, ja myślę, że on by się mógł sprawdzić na przykład jak używać jakichś retinoidów po tym, bo faktycznie wspiera barierę, ale nie jest ciężki. Więc na przykład jak ktoś ma, tak jak mówisz, tłustą skórę, myślę, że no mówię, to się jest sprawdzić. w ogóle nieużywane te kremy, bo wymieniłam na kolejne, o których za chwilę Wam wspomnę. Jest bardzo interesujący ten krem. Myślę, że warty uwagi, tylko musicie też sprawdzić, czy na przykład nie będzie Was za mocno zapychał, bo to jest bogaty krem. Ale czuć właśnie, że jest taki bogaty i czuć od razu to nawilżenie. Tak. I dla mnie bardzo szybko się wchłaniał, że ja potrafiłam już nie mieć tego nawilżenia na przykład, znaczy nie, ono pewnie było tam, tylko już czułam takie lekkie ściąganie skóry. Ale powiem Ci, że czuć, że na przykład ten krem w porównaniu do tego, jednak ten się chyba szybciej wchłania. Jeszcze niż szybciej ten, się jeszcze wchłania. szybciej. A, widzisz. Albo po prostu pozostawia taką mniejszą warstwę nawilżenia, ale ten naprawdę, kurde, od razu się wchłonął. No. Fajne. Myślę, że to nie jest krem może dla takiej bardzo mocno przesuszonej skóry i też nie dla takiej z mocno zaburzoną barierą hydrolipidową, ale osoby z mieszaną skórą, z zimą na pewno się mogłyby polubić z takim kremem. Więc fajny, tylko jakby jeszcze zlikwidowali ten zapach specyficzny. Mi w ogóle nie pachnie. Ja czułam i tak Znaczy dziwnie się czułam z nim. on pachnie specyficznie, ale nie pachnie takimi perfumami, takim perfumowanym kosmetykiem, więc mi na przykład nie przeszkadza. Tak. Jeżeli chodzi o kolejny krem, to jest mój ulubieniec i on już zostanie w moich ulubieńcach. Jest to Toriden Solid In Cream 5D Multiceramide, czyli dużo ceramidów, dużo dobra, które na pewno się super sprawdzą. Jest to tak naprawdę mój odpowiednik fizożelu, który ja używam na moją barierę hydrolipidową. To jest krem, który naprawdę pomoże Wam w odbudowie tej bariery hydrolipidowej, ochroni Was przed działaniami środowiskowymi, więc zimą także może się fajnie sprawdzić, jeżeli na przykład mamy większe jakby to powiedzieć, za dużo jesteśmy na zewnątrz i jednak wiatr, zimno może nam szkodzić. Więc jak najbardziej polecam. Krem naprawdę super. Nie spodziewałam się tego, ale jest najlepszy i jest on jedną z takich gęstszych formuł. Ale też właśnie to, co fajnie widać przy tym kremie, że on się wchłania mimo wszystko, że tak nie siedzi na skórze. Nie. I właśnie to też pomaga w tym, żeby nie zapychała skóra. Więc to myślę, że to też jest ważne, jeżeli chodzi o barierę hydrolipidową. Będziemy się dużo lepiej czuli, jeżeli dodatkowo jeszcze nie będzie nas krem zapychał, a myślę, że ten Toriden naprawdę świetnie sobie radzi i nie jest drogi.
Jak na takie kremy to całkiem fajnie sobie radzi. Kolejnym kremem jest krem od Bocha Ceramon Hydration Cream. Jest to nowa seria, która ma właśnie wspierać naszą barierę hydrolipidową, ale także nawilżać. Ten krem nie dla każdego może się sprawdzić, jeżeli chodzi o zimę. Dopiero będę go testować, dlatego że ma jednak tą lżejszą formułę niż na przykład te kremy, które wcześniej powiedziałam, ale na przykład latem czemu by nie? Pozostawia taką silikonową jakby poświatę, ale to nie jest coś, co ma wygładzić naszą skórę, ale nie osiąść na niej. Więc ja bardzo polubiłam się z tym kremem, do tego mnie nie zapycha, nie podrażnia i jednak widzę, że ta skóra razem z tym kremem dobrze działa. Nawet jeżeli miałam ostatnio podrażnioną, to jednak widzę tak lekką odbudowę. Więc myślę, że to też jest fajna opcja, jeżeli chcemy takiego bogatszego kremu. Boch jest także dla osób ze skórą bardziej dojrzałą, moim zdaniem, marką, więc jeżeli skóry dojrzałe potrzebują też dobrego nawilżenia i odbudowy bariery, to myślę, że można się zainteresować tym kremem. A to, co jeszcze tutaj dodam, to, że jak macie bardziej dojrzałą skórę i na przykład martwicie się o widoczność zmarszczek, to też często właśnie zmarszczki są bardziej widoczne, kiedy w naszej skórze brakuje nawodnienia i nawilżenia. Tak. Dobrze, to już przeszliśmy przez wszystkie kremy. Może przejdźmy teraz do kolejnego etapu, jeżeli już sobie poradziliśmy z tym najgorszym czasem na naszej skórze. Przejdźmy może do kolejnego etapu, jak wspominaliśmy, możemy zacząć oczyszczać, na przykład wieczorem oczyszczanie. Ja proponuję tutaj Roundlab, on bardzo dobrze się spisuje, to jest bardzo fajny żel, delikatny, co jest ważne, nie ma żadnych dodatkowych podrażniających nas składników, dobrze działa, nie szkodzi, więc myślę, że na delikatne zmywanie tej warstwy kremu super się sprawdzi. To jest moim zdaniem najlepszy żel. Jak myślicie o, czy w ogóle najlepsza zmyjka do twarzy, jak myślicie po prostu, jak czujecie, że Wasza skóra jest trochę podrażniona, właśnie trochę odwodniona, on się super sprawdza, zupełnie nie podrażnia, nadaje się do każdego typu skóry, więc to jest taki żel, który możecie po prostu mieć w domu i każdy go może używać. I jeszcze jedną zmyjkę mam, tylko nie tutaj do przedstawienia, także z Roundlaba, jeżeli chcemy jednak chociaż odrobinę oczyścić naszą skórę z tej warstwy tego kremu raz w tygodniu, kiedy potrzebujemy właśnie czegoś takiego, to na przykład ta, ja to mówię, gumkowa Eraser zmyjka naprawdę super jest. Ja używałam właśnie raz w tygodniu, tak żeby troszkę zetrzeć tego takiego, nie wiem jakby to powiedzieć, takiej warstwy, czasami takiej skorupki na naszej twarzy, kiedy potrzebowaliśmy naprawdę trochę odetchnięcia od tych ilości kremów nawilżających, to ta na przykład zmyjka nigdy mnie nie podrażniała, nigdy mnie nie wysuszyła i naprawdę sobie radziła właśnie z tą warstwą kremu za dużą i to nie jest zmyjka mechaniczna, a właśnie taka fizyczna, tak? A ten peeling? Tak, ten taki peeling. I ona właśnie przez to, że myśmy nic nie tarli, żadne takie grudki nie wchodziły w naszą skórę i nas nie tarły, ona fajnie ścierała na przykład tą warstwę kremu nawilżającego. Naprawdę super i polecam. I też dodatkowo nawilża, bo ma tam bardzo dużo właśnie tego typu składników. Dobra, to teraz kolejna rzecz. Tak, znowu ja się nagadam dzisiaj. Kolejny film Monika będzie musiała się nagadać. A zrobimy, zobacz. Zrobimy o przebarwienia. A to ja aż tak... Nie ty? No, ja A aż nie, tak tu wiem. zrobimy o produktach kojących. Może o transiku, O, nie, a, to może to- nie nigdy. Okej, dobra. Wtedy ja tam nic nie Przechodzimy teraz do tonerów. Tak, mam 2 tonery do polecenia. Ogólnie jedną większą taką serię tonerów. Chodzi mi o rodzaj toneru, czyli tonery mleczne, czyli takie dużo gęstsze. Jak widzicie, one są dużo gęstsze, są dużo takie bogatsze, nawilżające, tylko tu chodzi o pewien rodzaj tych tonerów. Nie ryżowe, nie składnikami jakimiś takimi złuszczającymi, rozświetlającymi, nic z tym podobnego, specjalnie po to, żeby te tonery wzbogaciły naszą twarz w dodatkową nawilżanie, to bardziej właśnie na przykład tutaj
z mojej polecajki Real Barrier Extreme Essence Toner. To jest ta sama seria jak ten krem i one razem naprawdę super działają, dają dobre nawilżenie. Ja do tej pory go używam i nam bardzo długo starcza. Naprawdę, ja mam go bardzo długo i to jest taki mój toner na noc. Ale jeżeli mamy bardzo mocno naruszoną barierę, suchą skórę, to i w dzień także polecam go. No, on jest fajny, ma właśnie te opatentowane omega-ceramidy, ma się jeszcze lepiej wchłaniać, więc faktycznie wydaje mi się, że dla osób z zaburzoną barierą hydrolipidową Super się będzie nadzieje. fajny. Tak, ja jeszcze mam tutaj na przykład z Manio, tylko ten na początku nie polecam. Później, żeby go wprowadzić, tak, to jest taka jakby pomoc w barierze hydrolipidowej, ale na samym początku może lekko podrażniać. On ma całą masę właśnie takich składników opatentowanych, nowych, jakichś połączonych, więc no faktycznie to może niektórych podrażniać, takie trochę za dużo się dzieje. Tak, ale później, żeby na przykład wspomóc tą działanie bariery hydrolipidowej, jak najbardziej tak, dobrze może się do tego wpisać. Myślę, że do tego też, żebyśmy mogli dodać swojego ulubieńca, który ma też wzmacniać barierę hydrolipidową, z całą serią z Bifidy. To prawda. Jeżeli mówimy też o tonerów, to na przykład na dzień, jeżeli ten używamy na noc, to ten toner z Docto jest rewelacyjny, daje nawilżenie i to jest tylko to, co ma nam robić, czyli dać nawilżenie. Nie potrzebujemy. Ja słyszałam dużo takich minusów właśnie tego toneru, że on nic więcej nie daje, ale kiedy mamy zaburzoną barierę, to właśnie to nic jest bardzo dużo. Ale wydaje mi się, że generalnie też dla osób z wrażliwą skórą, jak macie pielęgnację taką właśnie z całą masą różnych dodatkowych składników, to naprawdę czasami taki podstawowy toner jest fajny, bo możecie go połączyć z wszystkim. Ja nie rozumiem właśnie tego, czemu narosła taki mit, że wszystko powinno być złuszczające, wszystko powinno Tak, być jakieś rozświetlające. działanie, No właśnie, jakieś działanie, ale przecież nawilżenie to też jest działanie. Jeżeli mamy na przykład kujące ampułki, to dajmy coś z nawilżenia, czyli na przykład ten toner i ten toner super się sprawdza, nie obciąża naszej skóry, daje to lekkie nawilżenie, więc naprawdę rewelacyjnie się do tego sprawdza, więc Taki można używać cały rok. Ja lubię chyba takie produkty, jak ja to nazywam, rodzinne, że po prostu ja kupię, mój mąż używa i to jest taki produkt, że każdy może to używać po prostu. Jak przyjdzie do Was koleżanka na nocowanie, to też spokojnie. tak, jak najbardziej. Ja także mam tutaj jeszcze z Ceramon Boch BioHeal Hydration Cream Skin i to będę niedługo testowała, więc dam Wam znać. I jeden co, to tutaj mówią, że to ma być taki booster także, wspomagający wchłanianie się kolejnych składników, więc liczę, że będzie super, żeby inne składniki, te, które mają odbudowywać naszą barierę, będzie wspomagać. Kolejną grupą, którą teraz Ty możesz coś powiedzieć. Wow! Kolejna grupa to mamy tutaj przeróżnego rodzaju ampułki. Ja zacznę od tej esencji z Viti PDRN 100. To jest już moja druga butelka i faktycznie jak miałam problemy z barierą hydrolipidową, na samym początku używałam tylko kremu, ale później z czasem zaczęłam też używać ampułek i to jest jedna z ampułek, których używam i do dzisiaj używam jej. Ja jej nie używam na co dzień, bo wydaje mi się, że jak macie, chociaż teraz też pogoda się zmienia, więc zobaczymy, ale jak macie tłustą skórę, ona może, mam takie wrażenie, obciążać, jeżeli byśmy jej używali codziennie, ale zawsze jak czuję taki właśnie brak nawilżenia i czuję, że ta skóra czegoś więcej potrzebuje, to jest taki buścik. Tutaj taka jedna uwaga, że to jest esencja, ale ona jest bardzo bogata, więc ją polecam używać zazwyczaj po ampułkach, po takich wodnistych ampułkach, jak macie jakieś serum, które jest bardziej wodniste, na przykład jakieś kojące serum, to jej lepiej użyć na samym końcu. Tak, to żeby tutaj dołączyć się do kolekcji PDRN-ów, to ja tutaj jestem ostatnio Master of PDRN i mam CNP. To jest po prostu rewelacja. Ja wiem, że on źle pachnie, że nie jest jakiś mocno popularny, jak widziałam na... Chociaż mam wrażenie, że teraz w Korei się zrobił bardziej popularny. W Korei. Nie wiem jak za granicą. Ale z tego jak ja na przykład oglądam różne krótkie filmiki, no to tam na przykład nikt nie wymawia tego, nikt głośno o tym nie mówi, a ja myślę, że właśnie powinno się o nim mówić. To jest
ten składnik, czyli to sodium z łososia naprawdę tutaj jest i działa rewelacyjnie właśnie na zaburzoną barierę hydrolipidową. On co prawda nie ma nam dać tego blasku. Trochę niby tak, ale no mniej niż to. No nie, tutaj mamy, wiesz, glowa w butelce, można by Tak, to powiedzieć. prawda. A tutaj niby ma dać, ale większe zadanie ma właśnie, jeżeli chodzi o ochronę bariery hydrolipidowej. Jest to bardzo gęsty produkt, więc jak już mamy wycisnąć z niej co do ostatniej kropelki, Tak. to musimy się trochę namęczyć niestety. Ale produkt naprawdę, to już jest moja druga czy trzecia butelka z tego co kojarzę i się spisuje fajnie. Na początku było hate, a teraz jest love. Tutaj jakbyśmy miały porównać te dwa produkty, to ja mam wrażenie, że to serum jest takie bardziej, tutaj niby jest ten PDRN, ale on jest pochodzenia roślinnego i to serum bardziej, ono ma bardzo dużo ceramidów i tak dalej, więc to jest takie bardziej nawilżające, ale jak myślicie o takim serum typowo z PDRN-em, to zdecydowanie to. Ja nie mówię, że jedno jest lepsze, drugie jest gorsze, ale jak faktycznie chcecie PDRN takiego czystego, to Tak. Raczej dla mnie chyba lepiej się sprawdzał, jeżeli chodzi o odbudowę. Tutaj jest jakby zachowywanie, pomoc. tak, tutaj jest bardziej takie dogłębne dowilżenie, jakby zatrzymanie tej wilgoci w skórze. Tak, a tutaj po prostu jest pomoc w odbudowie tej naszej bariery hydrolipidowej. Tutaj z takich przedsmaków, co będzie w przyszłości u nas na kanale, to na pewno będzie informacja o bardzo popularnej firmie Rejulan. Jest to jedna z takich droższych. Ja kupiłam, bo chciałabym przetestować. To także jest PDRN 7% i mam Moisture Treatment Ampoule, więc zostańcie razem z nami, jeżeli chcecie się dowiedzieć, jak sobie to poradziło razem. A jak nie znacie tej marki, to naprawdę dużo tracicie, bo w Korei oni mają same produkty z PDRN-em i są bardzo ekstremalnie popularni. Tak, i bardzo drodzy. Tak. No ale jakiś powód musi być. Tak, to jest taki produkt pół premium, można by Tak, powiedzieć. i w to Korei. właśnie bardziej z tego, co ja widziałam, osoby już troszkę, no ja nie mówię, że troszkę starsze, no tak może po 40, koło 40 zaczynają używać takich produktów, kiedy faktycznie bardziej już myślimy o takich konkretnych produktach, które już dają jakieś określone działanie. Tak. Do tego jeszcze dostałam maseczkę, ale to jest tylko jedna, więc wielkiego używania nie będzie. Ale naprawdę mam duże, jakby to powiedzieć, oczekiwania wobec tego produktu. Chcę się bać. Dobrze. I tutaj już jeszcze ostatnia ampułka. Ostatni także nie znaczy, że najgorsi, ale Toriden Dive In. Ja myślę ogólnie, że Toriden powinien być takim znawcą, jeżeli chodzi raczej. Toriden powinien być znany z tego, że że mają bardzo takie basicowe te produkty, to dobrze właśnie sobie radzą w problemach skórnych, jeżeli chodzi o naruszoną barierę hydrolipidową. Tutaj także nic wielkiego nie ma, ale przez to, że daje mocne nawilżenie, wspomaga to nawilżenie na skórze, idealnie sobie z tym radzi. Dokładnie. Co właśnie moim zdaniem to jest takiego typu serum, jak coś Was zacznie podrażniać, to możecie spokojnie zostawić w Waszej pielęgnacji. Ja tak robię. Albo jak potrzebujecie jakiegoś boostu, macie jakiś problem właśnie, Wasza skóra ma takie to Zima można sobie to włączyć. Tak. Kiedy właśnie zima nadchodzi i potrzebujemy po prostu nic więcej, bo już mamy inne produkty, które nas na przykład złuszczają i tym podobnego, to ten produkt możecie na spokojnie dołączyć, jeżeli potrzebujecie nawilżenia. Dokładnie. On nie ma nic wielkiego, a jednak ma. Ale wydaje mi się, że bardzo dużo osób zapomina o takich produktach właśnie, które mają nas nawilżyć, nawodnić i właśnie wszyscy jak widzą tu jakieś takie małe zmarszczki, to myślą sobie o retinoidy i tak dalej, a może zacznijmy od bardziej podstawowych rzeczy najpierw, więc polecajka. Dobra. No właśnie tak jak wspomniałyśmy wcześniej, czemu każdy produkt musi mieć jakieś super działanie? Dokładnie. To jest tak basicowy produkt. To jest podstawowe działanie Tak, dla jak naszej skóry. ja słyszę o tych produktach, że ktoś mówi coś złego na nich, to aż mnie się gotuje, bo ja myślę, że to właśnie o to chodzi, że musimy mieć od czasu do czasu Tak, coś i to jest takiego. właśnie taka podstawa i ja zawsze wracam do tych produktów i wydaje mi się, że Ty też i każdy po prostu, więc trzeba mieć takie produkty, do których zawsze można wrócić, jak wszystko inne zawiedzie. Tak. Dobra.
Przejdźmy teraz do produktów, które mają być dodatkowymi produktami, które mają wspomóc dodatkowo, bo już tutaj takie basiki omówiłyśmy, a masz jeden produkt, a potem ja znowu Tak. się rozkładam. Ja tutaj mam tą maskę z tym kremem i ich skład troszeczkę się różni, więc one się fajnie uzupełniają. Ja używałam tej maski, jak naprawdę miałam bardzo naruszoną barierę hydrolipidową i jak czułam, że już sam krem, ten z Estury, tak trochę siedział, ale tak nie do końca mi pomagał, to zaczęłam używać już w pewnym momencie tej maski, używałam tej maski i potem właśnie tego kremu. I to, co jest fajne, że ona faktycznie ma taką mleczną Konsystencję, esencję w sobie i zupełnie nie podrażnia i faktycznie jak ją ściągałam potem z twarzy, to było czuć, że tak wszystko fajnie weszło i tak odżywiło skórę i tym samym też ją uspokoiło. Więc to jest maska, do której też zawsze wracam właśnie jak odczuwam nagle takie wielkie przesuszenie albo jakieś takie podrażnienie i moja skóra woła wody, no, to wtedy jej używam. Ja za to także polubiłam się z tą maską, ale bardziej na przykład mi przypadła do gustu ta z Manio. Taka z pentacelem, to jest ta właśnie z tej serii i naprawdę była rewelacyjna, była bardzo bogata. Nic mnie nie podrażniało w przeciwieństwie właśnie do tego tonera, ale myślę, że to dlatego, że ta maska była bardziej na bazie tego kremu niż na przykład na bazie tego tonera. I dzięki czemu ta maska, ona była taka bardzo gęsta, Gęstsza niż ta? mi się chyba wydaje, że nawet bardziej gęsta. Ona tak bardzo dobrze, dogłębnie nawilżała, ale problem jest z nią, że ona nie jest taka niedostępna i bardzo droga. To prawda. Nie wiem czemu cena jest aż tak wysoka, ale nawet na Coupang potrafi 20 tysięcy, nawet więcej, 20-30 tysięcy za 10 opakowań kosztować, więc naprawdę to jest sporo jak na maseczki. A udało Ci się znaleźć jakiś odpowiednik? Odpowiednik myślę, że mogłabym powiedzieć o tej maseczce, jeżeli chodzi o Round Laba i mogłabym też powiedzieć o drugiej maseczce z Mediheal Ceramide. To są dwa inne produkty tak naprawdę, bo tutaj mamy Pentatoin. Czemu oni zawsze wymyślają takie dziwne nazwy? No zrobili nowy składnik, to musiała być dziwna nazwa. Ta ceramidowa jest fajna, jest dużo tańsza, przystępna cenowo, bo ja ją kupiłam na przykład za 1000. Jeden minus tej z Mediheala to było to, że ona zostawiła całą tą esencję w środku, więc najlepiej albo zrobić przed, I trochę wmasować tak, też. masować w środeczek, albo po prostu wiedzieć o tym, że jak nałożymy maseczkę, to jeszcze tą ręką tak zanurkować do środka i wklepać wszystko. Albo na odwrót, najpierw właśnie wlać to na twarz, a potem nałożyć maskę. Tak, Bo taki właśnie. tip też widziałam. No gdzieś w widzicie, internetach. czyli macie jeszcze dodatkowe tipy. Myślę, że i tak nie wygrywa nadal z Round Lab oraz z Manio. Ale jeśli idzie o cenę, Ale jeżeli chodzi o cenę, jeżeli chcielibyście używać maseczki codziennie, to myślę, że taka maseczka także jest fajnym odpowiednikiem. A jeżeli chcecie coś droższego, to mam tutaj Water Gel maskę. Ona jest droższa, około 2-3 tysięcy kosztuje i to jeszcze chyba po przecenie, ale naprawdę fajnie działa. Ona ma troszkę inną konsystencję, bo bardziej wodną. tak, ona jest taka wodnista. Ja też ją bardzo Tak, lubię. ja bardzo ją lubię, fajnie nawilża, zostawia taką fajną poświatę, takiego fajnego nawilżenia, I się więc nie super klei. produkt. Nie klei się. Tak, nie klei się, nie, nic. Dziwnie się troszkę nakłada, bo ma jednak taką dodatkową Tak, warstwę. i to którą- trzeba, i ona się tak lepi strasznie, ale jest takie fajne uczucie na twarzy. Tak, tak. Z kolejnych produktów dodatkowych, które w tym momencie testuję, to mam Fluid. To jest Hydration Cream Fluid. Pierwszy raz używam fluidu, więc dam Wam znać, jak to ma dodatkowo wspomóc. To jest cała ta seria, ja kupiłam całą serię, ten fluid przez pomyłkę kupiłam, bo miał być toner, a poszedł fluid. Więc mam całą serię, przetestuję i powiem Wam, czy się opłaca. Ogólnie to wszystko to jest dodatkowa jakby... Ciągle używacie tego tonera, ciągle używacie tego kremu, macie te serum, ale to jest dodatkowa warstwa nawilżenia. Nie podrażnia mnie tak jak cała ta seria, więc naprawdę myślę, że super sobie działa together. Ale widzę, że masz jeszcze jeden produkt z Bocha. Tak, ja w ogóle Bocha ostatnio pokochałam, nie wiem, no mam dojrzałą skórę. Ale nie wszystkie produkty z Bocha lubię.
Jeszcze jeden produkt, który ma wspomóc nasze nawilżenie w ciągu dnia i wtedy, kiedy na przykład nie możemy na przykład nałożyć kolejnej warstwy kremu albo po prostu jesteśmy cały dzień na zewnątrz i musimy mieć dodatkowe nawilżenie, to na przykład taka mgiełka super się do tego sprawdza. Ostatnio użyłam ją w ciągu dnia, kiedy już czułam, że muszę troszkę się nawilżyć. I super sobie poradziła, na makijaż także się nadaje, kiedy potrzebujemy, po prostu bierzemy, spryskujemy się. Ona dodatkową funkcję ma, bo jest to sika. Z siką, czyli daje takie kojące właściwości, więc nie wiem jak ona by się sprawdziła na bardzo podrażnioną skórę. Czy one jednak by coś mnie nie podrażniało, ale w tym momencie jak jestem, idealnie się spisuje, żeby dodatkowo wzmocnić. Tak, a to co tutaj dodamy, to oczywiście, że te produkty wszystkie poza kremami, to jest już taki dodatek, jak Wasza skóra czuje się lepiej, więc na samym początku mgiełka papa. Nie Tak. ma mgiełkowania, nie ma pryskania się, Tak, ale już to już potem. jest taki, wiecie, trzeci etap, kiedy już raz dziennie możecie sobie zmyć twarz i wasza skóra nie wraca do mocnego podrażnienia i także razem z tą mgiełką, jeżeli już jesteście w tym samym czasie, czyli taki czwarty punkt, to mam też Medica 21 TK Solutions Shooting Gel i dziwne, ale pomaga. Monika mi to zaproponowała, czy nie chcę tego użyć, bo ja miałam takie bardzo bolące chrostki. I po jednym dniu, jak to użyłam, to już na drugi dzień nie czułam nic. Więc naprawdę zadowalający jest to produkt, to jest w ogóle produkt z Daiso. Tak, więc jak jesteście w Korei, to polecamy i też bardzo dużo jest polecajek tej całej linii z Daiso. No my wypróbowałyśmy tylko to, ale z tego co widziałam i plastry i tam chyba mgiełka jest, więc jak jesteście w Korei, obczajcie sobie. Tak, naprawdę fajne to jest i to właśnie działa bardziej tak miejscowo na te najgorsze takie podrażnione chrostki, kiedy no, już macie zagojoną, ale od czasu do czasu jednak coś Was podrażni i czujecie, że chcielibyście się podrapać, to zamiast drapać to weźcie Tak sobie sobie tak dosmarujcie. i bez kitu, ja tak miałam. Jak już czułam, że chcę tą rękę i to wzięłam i posmarowałam, takie ukojenie czułam. Tak, to ma taki delikatny efekt chłodzący, ale właśnie taki chłodzący, kojący, nie takie, że Was zamrozi, więc Tak. nie trzeba się przejmować. I tym miłym akcentem chciałybyśmy już zakończyć, bo to wszystkie nasze produkty, które chciałyśmy Wam zaoferować. Jest ich bardzo dużo, więc mamy nadzieję, że coś z tego Wam się sprawdzi. Dobrze, to dziękujemy Wam bardzo. Do usłyszenia. Pa! To pożegnanie dziwne. No tak, nagle taka znów. Ale Ale Jezus, z tych produktów mamy tyle. 36.